Więc dajemy sobie kolejną szansę na spoglądanie do środka i na zobaczenie tego, co jest w nas najprostsze, najbardziej naturalne. Czasem niestety jest tak, że te najprostsze i najbardziej naturalne rzeczy są tak proste i tak naturalne, że nie przychodzi nam do głowy, że tam można szukać i tam można znajdować. Więc wobec naszego niereagowania, nieingerencji, umysł opada i uspokaja się sam. Zaczyna zanikać. I będziemy patrzeć w swoje bieżące doświadczenie i będziemy badać tylko to, co jest teraz, nic więcej. Więc wszystkie takie egzystencjalne pytania, czy jakiekolwiek, które miewacie teraz, na moment odłóżcie i spróbujemy badać to, co jest teraz. Spróbujemy oglądać i nie na zasadzie, bo Nitya powiedziała i może to jest tak, a może nie. Tylko sprawdzaj ty i patrz. I to też nie jest żadne poważne, wielkie, nie wiadomo jakie ćwiczenie, ale potrzebne jest nam w jakiś sposób uspokojenie tych powierzchownych zjawisk świadomościowych po to, żeby móc usłyszeć i zobaczyć ewidentność tego, co jest pod spodem. Natomiast kiedy jesteśmy zajęci albo kiedy coś nam mocno przeszkadza, to trudno jest tą prostotę zobaczyć. Więc w miarę możliwości próbujemy teraz nie zajmować się niczym szczególnym. I tych następnych kilkadziesiąt minut dedykuję próbie takiego spojrzenia i zobaczenia, o co tu chodzi. Zobacz, czy jesteś w stanie wejść w taki stan przyjmowania, a nie zarządzania tą chwilą. Bo masz właśnie przez moment abdykować i nie zarządzać tą chwilą. Po prostu wycofać jakąkolwiek ingerencję w ten moment. Łącznie nawet z tym, żeby coś znaleźć. Więc jakbyś cofał się do punktu zero. Ale zero, którego nie trzymasz, tylko po prostu nie tworzysz dalej. Żeby zobaczyć, po prostu dać szansę takiej percepcji, takiemu spojrzeniu. Więc zatrzymujesz jakąkolwiek intencję. Dążenie. Schodzisz z drogi. I niech to nie będzie usłyszane przez ciebie zdanie, tylko zobacz od środka, co to znaczy zejść z drogi teraz. Innymi słowy, nie traktuj myślenia i tego, co masz zrobić za coś w tej chwili ważnego, potrzebnego. Nawet nie zawracaj sobie tym głowy teraz.
Kiedy myśli będą przychodzili, ignoruj je. I zobacz, czy możesz wyłączyć też taki stan czekania. Bo tutaj nic specjalnego się nie wydarzy. I nie o to chodzi, żeby się wydarzyło. Zobacz i sprawdź, czy masz teraz dostęp do uczestniczenia, do bycia tu. Czy masz teraz dostęp do bycia tu? Czy masz dostęp do uczestniczenia w tym momencie? No, na pewno pada odpowiedź twierdząca, że tak, że jesteś tu. Uczestniczysz w tym momencie. Nawet jeśli stwierdzisz, że nie, to i tak uczestniczysz. I możesz stwierdzić, że nie. Więc jest tu jakiś ciągły akt uczestniczenia w byciu. Więc jest jakaś ciągłość uczestnicząca. Zobacz, czy teraz uczestniczysz. Czy zanim stwierdziłeś, że uczestniczysz, uczestniczyłeś? Czy po tym stwierdzeniu uczestniczysz? No raczej tak. Zobacz, sprawdź, zajrzyj. Czy słyszysz moje słowa? Czy słyszysz myśli, dźwięki? Czy wydarza się cokolwiek? Jeśli tak, to znaczy, że uczestniczysz. Więc jest jakiś stały, ciągły akt uczestniczenia, doznawania. I ten stały, ciągły akt uczestniczenia, doznawania nazywam świadomością. Nie jakąś specjalną świadomością, ale tą ciągłością, która stale jest. Żebyś nawet mógł stwierdzić umysłem cokolwiek, to ta ciągłość uczestniczenia musi być. Zobacz, czy mógłbyś stwierdzić cokolwiek bez tej ciągłości świadomości. I czy kiedy przestajesz myśleć, przestajesz mówić, to czy ta ciągłość znika? Czy kiedy głowę odwrócisz w prawo, to coś się zmienia w tej ciągłości? Czy kiedy skręcisz ją w lewo, to coś się zmienia? Czy kiedy na przykład wstaniesz i zaczniesz teraz chodzić, to czy coś to zmienia w tej ciągłości? Czy kiedy nawet wstaniesz i wyjdziesz z tego pomieszczenia, czy to coś zmienia w ciągłości świadomości? Czy kiedy idziesz spać, to czy to coś zmienia w ciągłości świadomości? Czy kiedy śnisz, to czy to coś zmienia w świadomości? Czy kiedy się ekscytujesz, to czy coś zmienia? Kiedy rozpaczasz, to czy to coś zmienia?
Czy kiedy to ciało umiera, czy to coś zmienia w ciągłości świadomości? Czy kiedy w tej świadomości pojawia się bardzo dużo różnych obiektów, różnych zjawisk, różnych zdarzeń, czy jej też coś się dzieje? Czy ta świadomość rozpoczęła się wtedy, kiedy zaczęliśmy medytować? Przyszliśmy tutaj do tego pokoju i usiedliśmy. Czy wtedy zaczęła się ta ciągłość? Czy ona istnieje wtedy, kiedy o niej myślę? Czy kiedy o niej przestaję myśleć, to przestaje istnieć? Czy ta ciągłość świadomości trudzi się, mając w sobie to ciało, umysł, materię, zmieniające się zjawiska i doświadczenia? Czy świadomość męczy się wraz z nimi? Czy ta ciągłość świadomości się trudzi? Albo osiąga sukcesy? Czy odróżnia sukcesy od porażek? Zobacz, czy możesz w tej chwili złapać i uchwycić tę świadomość. Czy możesz ją w tej chwili zatrzymać, przytrzymać. Czy jesteś w stanie ją zarysować? Czy jesteś w stanie ją zniszczyć? Naruszyć? Czy jesteś w stanie ją ulepszyć? Poprawić? I przyjrzyj się, jaka jest relacja ciała, którego doświadczasz najwięcej. Jaka jest relacja ciała w stosunku do tej ciągłości, obecności, świadomości? Czy to jest tak, że ty w swoich myślach powołujesz w tej chwili do życia świadomość i myślisz o niej i ją śnisz? Odlatujesz w tej chwili w medytacji i wyobrażasz sobie świadomość ciągłą? Czyli ty wskakujesz do świadomości, do jaźni? Albo o niej rozmyślasz? Czy to jest tak, że w tej ciągłości, wszechświadomości dzieje się wszystko, łącznie z wszystkimi twoimi pomysłami, które kiedykolwiek miałeś? Wszystkimi fantazjami, wszelkimi przemyśleniami, wszystkimi pomysłami, wynalazkami. Więc dokładnie zobacz, jaka jest relacja ciała, myśli w stosunku do tej ciągłości, o której mówię, na którą teraz wskazuję w tobie. Jak jedno ma się do drugiego. I teraz porzuć to zainteresowanie ciałem w tej chwili.
I zwróć swoją uwagę właśnie na świadomość, na ten ciągły akt bycia. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Więc jakie być może cechy ma ten akt świadomości? Ten akt bycia dla przejawiających się zdarzeń, zjawisk, dla naszego życiorysu. Więc zazwyczaj interesuje nas ten życiorys i to, co jest widziane, a teraz zamiast przyglądać się temu, co jest widziane, co widzisz, jakie cechy i właściwości ma to, co widzi. To, co jest pod spodem, to, co jest wcześniej, to, co jest zawsze, jakie ma cechy. Więc to jest trudne do opisania umysłem, bo nie do końca jest to możliwe w ogóle, ale możesz spróbować zaglądać sobą, bo tam jesteś już. Więc czy świadomość, czy ten ciągły akt świadomości podziela cechy Twojego ciała? Czy Twojej osobowości, czy podziela te cechy? Innymi słowy, czy ta świadomość ma takie same cechy jak Twoje ciało i Twój umysł? Czy można powiedzieć, że ma takie cechy? Zobacz w sobie. Masz do tego dostęp. Czy, idąc dalej, czy ten akt świadomości ma jakąś płeć, którą możesz określić w tej chwili? Czy jest kobietą albo mężczyzną? Czy to bycie świadomym jest męskie albo żeńskie? Albo jakieś inne jeszcze? Czy ten akt bycia świadomym ma jakiś wiek? Ma tyle lat, co ty teraz masz? Czy możesz powiedzieć, że właśnie czuje się na 40, 30, 50, 80 lat? Czy świadomość ma tę cechę? Czy jest to ciało, czy jest to cecha ciała albo umysłowego samopoczucia? Ale ja nie o to pytam. Ja pytam o to, w czym się to samopoczucie wydarzyło. Czy to ma wiek? Czy to ma coś do zrobienia? Albo czy to ma jakieś zadanie do wykonania, czy ma gdzieś dojść? Czy źródło ma gdzieś dojść? Czy świadomość ma dokądś dojść? Więc bardzo często w takiej medytacji jak ta wydarzają się przynajmniej dwie rzeczy. Jedna rzecz często się zdarza, to pojawia się w nas ogromne znudzenie, dlatego że to jest albo takie proste, albo nie chce nam się na to spoglądać. Druga opcja to pojawia się ogromna przytomność, zsynchronizowanie z jaźnią.